Paryż. Stolica miłości i zaraz po Polsce najważniejsza kolebka europejskiej demokracji. To właśnie w te piękne, malownicze alejki, pełne tajemniczych postaci, zabytkowych kamienic i klimatycznych zaułków zabiera nas gra, o której chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Le Petit Parisien mówi do nas okładka stylizowanej na gazetę instrukcji. Ale czy w środku naprawdę znajdziemy mały Paryż? Zanim zacznę się wymądrzać o klimacie tej pojedynkowej gry, muszę wam się do czegoś przyznać. Pewnie nie zauważyliście, ale tak naprawdę ten wstęp nie był wcale nakręcony we Francji, a ja nigdy w Paryżu nie byłem. Ale na obronę mojej ulicznej reputacji powiem tylko, że miałem za to przyjemność odwiedzić kilka innych francuskich miast, ale przede wszystkim obejrzałem parę filmów o Paryżu. Więc wiecie, w sumie jestem ekspertem i koneserem Paryża. A jak w filmie o północy Paryżu twierdzi inny znawca tego miasta, Owen Wilson, nie da się zdecydować, czy Paryż piękniejszy jest nocą, czy za dnia. Monsieur, mademoiselle, on y va! Instrukcja niby mówi, że będziemy się tu wcielać we wpływowe osoby próbujące zabudować jak największą część miasta. Nie dajcie się nabrać. Praktycznie wszystkie komponenty graczy mówią nam przecież, że właśnie będziemy rozstrzygać tu pojedynek między dniem i nocą. Czyżbyśmy mieli tutaj pretendenta do najbardziej romantycznej gry na świecie? Nie wiem, na ile waszym zdaniem to romantyczne, ale na początku zostajemy postawieni przed być może najmroczniejszym obliczem mieszkaniowej deweloperki. Planem zabudowania tego miniaturowego miasteczka, które będziemy wygodnie wznosić wewnątrz pudełka. W pierwszej z dwóch faz gry każdy z graczy w swoim ruchu może zrobić jedną z dwóch rzeczy. Albo zarezerwować jeden z dziwacznych budynków, które będziemy budować w dalszej części gry, albo dołożyć na planszę kafelek, który dzieli to bezpańskie miasto na działki oznaczone różnymi kolorami bruku. Moje, przeciwnika, też moje, ale przeciwnik myśli, że to jego. No i latarnie, które są w Paryżu bardzo ważne, ale do nich wrócę za chwilę. Układając kolejne kafelki, pozornie wspólnie rozplanowujemy miasto, ale jednocześnie w typowo deweloperskim stylu każdy próbuje wyszarpać dla siebie jak najbardziej korzystny układ działek. Więc nie spodziewajcie się, że przeciwnik życzliwie poszerzy jakiś wasz obszar, prędzej już odstąpi wam jakąś zupełnie bezużyteczną działeczkę w rogu planszy. Ciekawe, czy to dlatego europejskie miasta słyną z takiego uroczo bezsensownego układu ulic. Z drugiej strony, nawet jeśli ułożycie działki dokładnie tak jak chcecie, to i tak nic nie wybudujecie, jeśli nie chwycicie w porę odpowiednich budynków. A tym bardziej, jeśli zabierze je wam wcześniej przeciwnik. Pierwsza faza kończy się natychmiast, gdy całe miasto zostanie zabrukowane. Już tutaj więc dostajemy niebanalne decyzje testujące naszą zimną krew. Czy jeśli położę teraz ten kafelek, to przeciwnik nie zabierze mi budynku, który chciałbym tu wybudować? A z kolei, czy jeśli zaklepię ten budynek, to czy w międzyczasie nie zajmie mi działek, których do tego potrzebuję? C'est génial! Pierwsza część już za nami i czujemy się, jakbyśmy właśnie skończyli zapasy w budce telefonicznej. Było ciasno, intensywnie, a prawie każdy ruch przeciwnika był bliższy i bardziej intymny niż może byśmy sobie tego życzyli. Na szczęście, druga połowa zabawy jest na swój sposób odprężająca, bo nasze przepychanki zostały już przecież wyryte w kolorowym bruku i nie da się ich zmienić. To jednak nie koniec, bo jak może się domyślacie, w drugiej fazie znowu mamy do wyboru jeden z dwóch możliwych ruchów. Po pierwsze, możemy w swoim ruchu wreszcie wybudować jeden z zajętych wcześniej budynków, oznaczając go swoim kominem. I tutaj właśnie istotne będzie to, jak wcześniej zostały ustawione w mieście latarnie, bo za każdy budynek otrzymujemy tyle punktów, ile pól zajmuje, pomnożone przez ilość latarni, które do niego przylegają. Czyli na przykład za ten budynek dostaniemy 4 razy 2, czyli 8 punktów. To oznacza, że jeśli przy jakimś budynku nie ma żadnych latarni, to nie dostaniecie za niego żadnych punktów. Ale to nie wszystko. Pamiętacie pola z fioletowym brukiem? Mamy tutaj taki pokraczny budynek,
Ale na całe szczęście za chwilę postawię go tutaj, dzięki temu, że mogę korzystać z fioletowych pól, tak jakby były moje. Powtarzam, co za ulga, że mogę położyć budynek również na fioletowych polach, bo inaczej nie wiem, co bym z nim zrobił. Więc gdy wy misternie planowaliście, jak wykorzystacie fioletowe pola, by upchnąć wasze budynki, wasz przeciwnik robił dokładnie to samo. A jeśli do tego był przebiegły, to na pewno próbował domyślić się, co planujecie i w porę przejąć kluczowe dla was pola. A teraz oprócz satysfakcji i własnych punktów, będzie mógł też cieszyć się z tego, że dostaniecie karę za każdy niepołożony budynek. Pierre! Jak mogłeś? Byłeś mi jak brat! C'est génial! C'est génial! Mówiłem, że w drugim etapie znowu mamy dwie opcje do wyboru. Zamiast kłaść budynek, możecie zużyć którąś z jednorazowych akcji specjalnych z tych pocztówek. Na początku każdej gry losujecie lub wybieracie 8 z 12 dostępnych, a każda z nich w określonych okolicznościach potrafi być szalenie przydatna i dać wam to coś, co pozwoli przechylić szale na waszą stronę. Może wybudujecie fontannę, dającą dodatkową premię za każdy przylegający do niej budynek. A może zatrudnicie malarza, który będzie przechadzał się po niezabudowanych przez was miejscach i dawał dodatkowe punkty za każdą latarnię, którą napotka. Każda z tych akcji jest unikatowa, ale nie zawsze każda z nich jest równie dobra. Niektóre z nich można w nieoczywisty sposób łączyć, ale ich odkrywanie jest częścią zabawy, więc pozostawię je wam. Te pocztówki bezapelacyjnie wzbogacają grę i są jej bardzo ważną częścią, ale jednocześnie czasami są też jej najsłabszą stroną. Jak widzicie, to pudełko jest bardzo małe, tak jak mała jest ilość kafelków i budynków, które rozkładacie. To sprawia, że ta łamigłówka jest elegancka, że każdy komponent i każdy ruch zdaje się być tu kluczowy, że całość zdaje się aspirować do bycia ponadczasowym klasykiem, leżącym na półce gdzieś pomiędzy Carcassonne i szachami. To oznacza też, że tłumaczenie zasad powinno być bardzo proste i szybkie. I w zasadzie takie jest. Instrukcja ma zaledwie parę stron, ale właśnie gdy dochodzimy do tych pocztówek, wszystko odrobinę mętnieje. Nagle obok tej jednolitej i prostej mechaniki mamy aż 8 unikalnych akcji, z których połowy nawet nie użyjemy, ale o których powinniśmy przecież pamiętać, jeśli chcemy dobrze grać. I niekoniecznie jest to kwestia tylko pierwszych rozgrywek, bo choć te pocztówki są wielkie, a ikonografia całkiem jasna, to na tej prawie pustej przestrzeni zabrakło niektórych kluczowych informacji, które stają się tym istotniejsze, im lepiej rozumiemy tę łamigłówkę. Jak na przykład, których z tych akcji możemy używać tylko na swoich polach, a których możemy użyć też na fioletowych. Istnieje więc duża szansa, że w tak na pierwszy rzut oka prostej grze nawet po kilku rozgrywkach będziecie musieli zerkać do instrukcji, by upewnić się, że wasz plan ma jakikolwiek sens. A to z kolei może delikatnie wybić z zachwytu pięknem Paryża, niczym końska kupa, na której właśnie podskoczyła wasza zabytkowa dorożka. Ale spójrzcie na to. Założę się, że nigdy w życiu nie dostaliście tak pięknej pocztówki. A przynajmniej ja nie dostałem. Jeśli jesteście choć trochę głodni paryskiego klimatu, wieczoru przy świecach, romantycznych uliczek pełnych tajemniczych postaci, kamienic oświetlonych migoczącym światłem latarni, to w tym niepozornym pudełeczku naprawdę można znaleźć małe okienko na ten świat. Komponenty wyglądają trochę jak niepowiązane przedmioty, jak zawartość jakiegoś starego pudełka po ciastkach, które znaleźliśmy u babci na strychu. Ale ta estetyka kolażu połączona z wyraźnym motywem impresjonistycznym jest przecież dokładnie tym, czym chcemy, by Paryż nas zachwycał. I to właśnie sprawia, że to jedna z najciekawszych wizualnie i najpiękniejszych gier, w jakie miałem okazję w życiu zagrać. I to właśnie też ta estetyka sprawia, że tak naprawdę wcale nie przeszkadza mi ta mała niezgrabność, z jaką zostały nam tu zaprezentowane akcje z pocztówek. Może właśnie Paryż powinien być taki zawsze odrobinę niewygodny, może powinien zawsze nam się właśnie tak odrobinę wymykać spod kontroli. Chociaż tworzymy miniaturową makietę fragmentu miasta, ta łamigłówka jest trójwymiarowa nie tylko wizualnie. Staramy się przede wszystkim podpiąć do jak największej liczby latarni. Ale nie zdążyłem nawet jeszcze powiedzieć, że oprócz tego na koniec dostaniemy też dodatkowe punkty za największą grupę naszych budynków, które stykają się ze sobą. Musimy więc pamiętać też o tym, a nie zawsze te dwie rzeczy idą ze sobą w parze.
Musimy mieć na uwadze to, jakie pocztówki są w grze, bo nieraz mogą albo nas uratować, albo pokrzyżować nam plany. Musimy przede wszystkim stale oceniać, co jest teraz najbardziej pilne i myśleć, jak przy okazji w żadnej z tych płaszczyzn nie pomóc za bardzo naszemu przeciwnikowi. Paryż Miasto Świateł to gra godna swojego tytułu. Pełna zapału, wdzięku i zaskakujących połączeń. Jak w każdym dobrym romansie jest tu trochę z kooperacji i trochę z rywalizacji. Jest to też gra pokręcona jak zabytkowe uliczki. Czasami może aż za bardzo, przez co miejscami zdaje się nieco potykać o własne nogi i właśnie dlatego o włos mija się z naszym wyróżnieniem. Nie każdy zobaczy tu kolaż, nie dla każdego to miasteczko ożyje niczym teatrzyk lalek. Ta gra mówi do nas po francusku, przez co mało kto w pełni zrozumie, ale prawie każdy choć odrobinę doceni, a wielu chwyci prosto za serce. Wszyscy poszli? Okej. Nie mów pozostałym, a jeśli tak jak ja masz słabość do Francji, jesteś marzycielem i szukasz klimatycznej gry na wieczór przy świecach, to WWG poleca Paryż Miasto Świateł do wina, sera i bagietki. Camille, où es-tu? Merci, tu es génial. Najmroczniejszym obliczem mieszkaniowej deweloperki. Tym, że gasną świeczki, jak je wrzucam. Odkryłem w sobie to, że jak się poparzy, to wydaje dźwięki jak Velociraptor.